Bardzo serdecznie witam również pana mecenasa. Witam kierowników jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych z gminy Szczególnie. Bardzo serdecznie również witam panią i pana sołtysa. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na stan 15 radnych w tej chwili na sesji jest obecnych 14. Wobec powyższego Rada jest zgodna do podejmowania uchwał i pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi sprawdzenie obecności, punkt trzeci przedstawienie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z 62. sesji Rady Gminy w Czerminie, punkt piąty przyjęcie uchwał w sprawie zmiana uchwały budżetowej Gminy Czermin na lata 2024. Druga uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin na lata 2024-2037. Punkt szósty sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok. Punkt siódmy interpelacja i zapytanie radnych. Punkt ósmy odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych. Punkt dziewiąty wolne głosy i informacje. Punkt 10 zakończenie. I szanowni Państwo, szanowni radni, tutaj na prośbę pana wójta chcielibyśmy do dzisiejszego porządku dodać uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu toszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w miejscowości Czermin. Szanowni radni, czy do porządku obrad mielibyśmy jakieś uwagi? Coś tutaj chciałbym dodać? Mamy środki na tą uchwałę? Bo uchwałę możemy podjąć, ale czy środki będą, to... No tutaj pan skarbnik twierdzi, że tak. Nie widzę, wobec powyższego przechodzimy do głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad z uwzględnieniem tej zmiany. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad i proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Proszę głosować. Kto się wstrzymał? I szanowni Państwo, stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu z 62. sesji Rady Gminy w Czerminie. I tutaj propozycja moja jest następująca, abyśmy przyjęli ten protokół bez odczytania, tak jak to w zwyczaju przez te ponad 5,5 roku mieliśmy przyjęte. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Czerminie? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I szanowni Państwo, stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Czerminie został przyjęty. Kolejny punkt to już mamy podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały budżetowej Gminy Czermin na 2024 rok. I tutaj oddaję głos. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący składał, przedstawiając kolejną zmianę uchwały budżetowej na 2024. Chciałbym Państwa poinformować, że zmiana ta wynika pierwsza. Zawarcie umowy na udzielenie pomocy z budżetu województwa wielkopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 8 000 na współfinansowanie zadania pod nazwą Bezdomny i Znaczy Gorszy. Wsparcie bezdomnych służb przebywających w rejonie Gminy Czermin. Tutaj koszt wydatków w ramach tego zadania wynosi 17 010 zł. Wydatki przeznaczone są na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, zakup koszyk, dystrybutorem na wsie, odchody, zakup woreczków na odchody i wkładu na państwowskich celów. Kolejna zmiana, która ma miejsce w budżecie po stronie przychodów i wydatków, dotyczy niewykorzystanych w 2023 roku środków w kwocie 14 186 zł 12 groszy związanych z realizowaniem programów alkoholowych. One są przeznaczone na to zadanie. Kolejna zmiana dotyczy również zmiany przychodów i wydatków z tyłu niewykorzystanych środków z tyłu w programie komunalnym w kwocie 559 063 zł 2 grosze. Są to środki, które są zaoszczędzone przez budżet gminy w roku 2023. One również zostają przeznaczone na zakupy komunalne. Ostatnia zmiana, o której tutaj już była mowa, dotyczy prowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą
Przebudowa drogi nr 4311 w miejscowości Czerwin, to jest wspólny ciąg drogi Czerwin-Broniszczynice, odcinek km 300. Wkład własny z gminy wynosi 245 tysięcy, stanowi ono 30% kosztów całej inwestycji. Zadanie to, jak wynika z pisma, które zostało przekazane do pana wójta, zadanie to w dniu 3 kwietnia 2024 roku powiat Pleszewski podpisał umowę na z wykonawcą drogi odwołaną do zakończenia. Powtarzam, koszt zadania to jest 30%. Czyli tak poda 245 tysięcy, całkowite będzie propozycji czy za. I proszę Państwa, jak już przyszłość, Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to również nawiążę do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2024-2037, która wynika tylko i wyłącznie ze zmian w budżecie na rok 2024 i jakby porządkuje i zamyka zmiany w zgodności zarówno uchwałę budżetową, jak i również wieloletnią prognozę finansową na dzień 29 kwietnia 2024 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Mamy tutaj zapytania związane ze zmianą uchwały budżetowej na 2024 rok. Mogę? Tu Panie Skarbnik, czy Panie Wójcie, nie będzie żadnej komplikacji, bo te 200 tam ileś tysięcy to musimy dzisiaj praktycznie dołożyć powiatowi. Ja zawsze rozmawiam o powiatowie, żeby sobie organizować. No ale to taka niespodzianka, bo tak w tej chwili... To nie jest niespodzianka. Mówiliśmy o tym, że powiat Pleszewski złożył wnioski na dwie drogi w tym roku. Jedna droga to jest Wojszelice, Plesze właściwie przez Pardela, to jest jeden temat. Tam też wszystko wskazuje na to, że to będzie robione i o tym mówiłem. I drugi odcinek to był remontowy odcinek między Czerwiną a Wojszelicami, czyli to nie jest tak, że to jest świeża informacja, tylko wiedzieliśmy, że to będzie robione. Nigdy nie miałem o jakich pieniądzach będzie mowa, prawda, bo jest to wyliczone. To są jakieś środki, słuchajcie, no są jakieś środki, wiecie, no nie małe środki, wiemy o co chodzi, nie małe środki, ale no komuś trzeba zabrać dzisiaj, żeby te środki tam akurat w tym miejscu. Proszę Państwa, akurat tutaj, jeżeli chodzi o tutaj, to w wyniku oszczędności w roku 2023, w wyniku oszczędności z roku 2023 roku udało się wygenerować te wolne środki, także nikomu nie zabieramy z żadnych inwestycji gminnych. Te środki, one źródłem finansowania są przychody pochodzące z wolnych środków wypracowanych w roku. A w przyszłości w tym roku czeka na powiedzieć decyzję odnośnie pozostałego odcinka, o którym mówiłem przed chwilą. I to też mówione wcześniej. I to też sytuacja przyszła, w związku z tym ta deklaracja, jak to się nazywa, moja padła jako w wyniku naszych wcześniejszych rozmów. Także to nie jest, że nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyło, prawda, że tak, tego się nie. No nie, będzie, bo mówię, wyskoczyło, ale wiemy o co chodzi, że nie dostaliśmy w porządku, a tutaj się okazuje akurat, że na sesji podejmujemy uchwałę tam o 230 czy ileś tysięcy. No. Jeszcze raz może powtórzę, pamiętacie rozmowy wcześniej, brakuje nam jeszcze ilości powiatowych. Mówiłem na którejś tam sesji wcześniejszej, że takie są zamierzenia powiatu. Gdyby takiej mojej informacji nie było, prawda, nie było z tym, kiedy nastąpi zadanie, nikt tego nie wie, czy to tak unieważniony, nieunieważniony, to do tej pory nam to zadanie nie było potrzebne pokazane. Dzisiaj, jak go nie pokazujemy, no nie ma tematu, wykasowujemy, prawda, bo nie ma, powiat nie robi, prawda, bo deklaracja. Takie były zawsze konsekwencje realizacji zadań powiatowych, że na początku roku nigdy nie pokazywaliśmy, prawda, bo nie było potrzeby, są poprzedami powiadane w deklaracjach nasza, powtarzam, nasza, ale wcześniej. Może jeszcze zupełnie, jeżeli Pan pozwoli. Szanowni Państwo, pismo w sprawie udzielenia pomocy wpłynęło do Urzędu Gminy 24 kwietnia i tu w tym piśmie jest mowa, że umowa z wykonawcą drogi została podpisana w dniu 3 kwietnia 2024 roku, a więc ta kwota 245 tysięcy stanowi 30% kosztów całej inwestycji na tym odcinku gradującym. Czerwień wyższy. Dobrze, dziękuję. Może ja zdążę jeszcze jedno słowo powiem. Uważam, że w tych kwestiach musimy być konsekwentni. Jeżeli kiedyś podjęliśmy decyzję, że chcemy, żeby powiat robił na naszym terenie drogi powiatowe, to chcemy, tak? Te drogi tych dróg gminnych na dzień dzisiejszy do roboty mamy, tak jak już sami doskonale wiemy, jest coraz mniej. Największą bolączką
komunikacji idą na naszym terenie są drogi powiatowe. I dróg powiatowych w zasadzie mieszkańcy nasi dotykają praktycznie codziennie, jadąc chociażby tą drogą z Brączewik do Czerwina, jadąc drogą chociażby do Żegocina, jadąc drogą na Szczytę, tak, tych odcinków takich, czy przez Łęk, tych odcinków, które są powiatowe, które są do zrobienia jednodroma. I kiedyś, jeżeli mówiliśmy się z powiatem, że jeżeli my chcemy, żeby oni nam te drogi robili, dokładamy 30%, no to dzisiaj musimy być w tej kwestii konsekwencji. Możemy tu niedobrze mieszkańcom powiedzieć, no powiat nie robi, bo my nie chcemy dołożyć, a powiat powie, my nie robimy, bo Czerwin nie chce dołożyć i tak będziemy się w koło boksować i odwijać. Także myślę, że jeżeli się kiedyś powiedziało, a no to trzeba konsekwentnie te drogi naprawiać dla dobra mieszkańców, z konsekwencją tego, że no, dokładamy z budżetu gminy Czerwin na inwestycję, która jest jak gdyby zadaniem własnym powiatu, no ale taką decyzję podjęliśmy odnośnie chodników 50 na 50, odnośnie dróg 30 do 70. Moje zdanie jest takie, że powinniśmy w tych kwestiach być jeszcze raz powtórzę konsekwentni. Tak? I słowo. Dziękuję. Ja chciałem też w podobnym tonie za Krzysztof się powiedzieć, że ta inwestycja faktycznie jest strategiczną drogą i nie wyobrażam sobie, żeby tego gdzieś nie robić. W stanach jakiej drogi jest, to wiemy. Natomiast chciałem zapytać o takie szczegóły, jaka firma będzie robić do kiedy, czy wiemy to, czy nie wiemy? Nie jestem w stanie powiedzieć, kto wybrał przetarg, chyba że znajdę. Nie, jeżeli nie, to tak, tylko Może informacja. gdzieś informacja od Pani Poszczepowej, wesoły się na to nie mam, ale bo gęsto przesyłam, prawda? No mówię, że to się Już sekundę, bo jest co to jest, ale zobaczę, że sprawdzę. Nie dam rady oszczędzać, otworzyć. Dobrze, bo później Pan przy następnej sobie radzę. Wiadomo, że to jest zadanie, które będzie realizowane przez powiat wszystkich. Szanowni radni, czy tutaj w tym temacie mamy jeszcze jakieś głosy? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały budżetowej gminy na Czerwin na 2024 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała to jest uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2024-2037. Tutaj Pan Skarbnik już o nim wspominał. Jednak otwieram dyskusję, czy mamy tutaj jakieś zapytania. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2024-2037. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Proszę głosować. I Szanowni Państwo, Szanowni Radni, stwierdzam, że powyższa uchwała również została przyjęta. Kolejny punkt, proszę. Generalnie wpłynęło na przetarg 9 ofert. Różnica, rozpiętość była od 1 071 000, to był Koswód, Piotr Bugliński, Jaroszyn, Polonia, Ląd. Do najtańszej oferty to była kwota 796 278. Zakład dróg drogowych Dachbud, Andrzeja Stuka, Jana Raszków. Nie wiem, czy to jest ta najtańsza oferta wygrała, bo mam tylko jakie oferty wpłynęło 9 ofert, więc podejrzewam, że to będzie kwota, czy to wygrała firma Zakład dróg drogowych Dachbud, Andrzeja, prawda, to o czym mówiłem, lub kolejna była chyba 811. Usługi ogólnobudowlane Anna Chlebuś Granowiec. Która z tych firm nie potrafię powiedzieć, bo takiej informacji nie mam, jak to samochować, bo takie pieniądze z 9 firm zostały w ramach tego dnia. Być może najtańsza, ale tego nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla powiatu koszyczskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4311 w miejscowości Czerwin. I tutaj otwieram dyskusję. Myślę, że tutaj tą sprawę mamy wyjaśnioną. Kto faktycznie będzie wykonywał, to dowiemy się na najbliższej. Nie,
sesji, no, to jest jak gdyby tutaj w kwestii już powiatu. Otwieram dyskusję. Czy mamy tu jakieś zapytania jeszcze? Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad powyższą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała dotycząca przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Czernik została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok i oddaję głos panu Wójcie. Szanowni Państwo, jak co roku pozwolicie, że odczytam sprawozdanie z realizacji programu. Program współpracy gminy Czernik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2022 roku. Został poddany konsultacjom w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gminy w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji poprzez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji oraz na stronie Urzędu Gminy. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie, ani propozycje zmian. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w budżecie gminy Czernik na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 28 000 zł. W 2023 roku ogłoszono jeden konkurs o ofertę na realizację zadań publicznego w zakresie organizacji pożytku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czernik. I tak lista ofert, które otrzymały rekomendacje, to jest tak, nazwa oferenta, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Promień Pojęczewica, Polonie Lasy Wodą Szumiący, to była kwota 4600 dofinansowanie. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci imienia Jana Pawła II w Czerninie, Wakacyjne Wycieczki 2023, 7000 wysokość proponowana do finansowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerninie, Wakacje 2023 z OSP Czernin, kwota 3555 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczydewie, Aktywne Wakacje 2023, 4900 i Stowarzyszenie Miłośników Świeżych Rodzin, Animacje na Wakacje 5200. Ponadto dwie organizacje pozarządowe złożyły ofertę zgodnie z artykułem 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tzw. trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert. I to jest Stowarzyszenie Dzieci na Rzecz Dzieci Zdrowych, 3 blisko kwota 640 zł i OSP Szczydeł, Aktywne Ferie, kwota 1000 zł. Zgodnie z zapisami w umowach organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań końcowych. Wszystkie prawa są złożone w terminach, w umowach. Organizacje pozarządowe rozpoczęły dotacje w całości. W sumie przyznane dotacje rozliczone zostały w kwocie 26 895 zł. Tak jest wynik naszego przekazania środków budżetowych na działalność organizacji pozarządowych w roku 2023. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, czy do przedstawionego sprawozdania mamy jakieś pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Tutaj mamy wystawiamy nowe radzie. Ostatni razie już będę zabierał. Chodzi mi odnośnie zakraszenia Szczydeła. Tutaj na tym wjeździe ze Szczydeła w strony o drodze Gram Czerni, ile był ten wypadek. Tam jest, jak się dojeżdża, z daleka widać, ale jak się dojeżdża do skrzyżowania, nie widać od strony tej dyskoteki prawie nic. To się wyjeżdża tak ciemno, jak się wyjedzie już, to już potem jest różnie bywa. Samochód leci od tego gdzieś koło 100 na godzinę, a tam jest odcinek taki od tego zakręcenia około 5 metrów. Także jak się wyjedzie, to już jest, jeżeli jest niski stan jedzie, to się jakoś tam zrobi, ale gdy tak był tych parę, to niestety tak się wydarzyło. Także to jest jedna droga, a druga to jest przy drzewie, tam się wjeżdża z tej śliwki i od strony kościoła, tam jest właśnie też tak zakręcone, że chętnie idzie wyjechać z tej śliwki. I te drogi, to tam jakoś nie ma żadnego powiatowego, bo to drogi powiatowe, to jakoś tam te drogi tam uwzględnić, żeby na tyle było. Dobrze, dziękuję. Kolega Andrzej wspomniał o radnym powiatowym, to akurat chciałbym wiedzieć też
ja tutaj jeszcze odnośnie tej drogi powiatowej, jak się wyjeżdża ze Skrzypni na Pleszek, bo jadąc na Czernin, wszystko ok, ale na Pleszek to już tyle razy tu było mówione, żeby te drzewa wyciąć. Bo one rosną do samej drogi i tam nie widać. Dobrze, dziękuję Panie Mario. Interpelacje i zapytania radnych. Możecie jakaś odpowiedź, czy będziemy... Że trudno mi się odnieść, prawda, w kategorii szczytowa, nawet tragiczny. Trudno dyskutować, prawda, jaka była przyczyna, czy tylko zakrzaczenie, nie telewizorem, nie o co chodzi. Ze Skrzypni zawsze będzie niebezpiecznie, ponieważ 60 na godzinę jest niestety... A jak się jedzie z Stubem? Jest 60 na godzinę, więc policja może stać, może trzymać. Odebrałem prawo jazdy. 60 to jest w Stubem. Nie zawsze o nas jako kierowca, nie o innych, Nie. nie o sobie, prawda? Na początku Żeby nie było tam święty, nie jest. Jeżeli nie przestrzegamy zasad, jest górka, jest gór, jest wylot, prawda, z tego łuku, prawda, na Skrzypni. Jeżeli ktoś tam jedzie stąd, no są nie było, to żadne drzewo nic nie zrobi, bo nagle to światło jest 120 i nikt nie jest w stanie zareagować. Więc jak mówię, po to powiat ustawił znak 60 na godzinę. Też były zdarzenie tragiczne, niezwiązane z skrzyżowaniem, prawda, ale było, prawda, jest ustawione 60 na godzinę. I tyle. Uczniówka Skrzypnia, czy uczniówka na Skrzypnia. Uczniówka, dobrze, jak wójt mówi, ze Skrzypnia na jeżeli na naszej drodze zakrzaczenie, prawda, no to wtedy zobaczymy, jeżeli powiatowy to przekaże, że nie wiadomo, czy jako mieszkańcy, czy jako kierowcy, trudno by było wiedzieć, bo w sobotę chyba w niedzielę dostałem telefon, że jedna 60 leży w polu, wyrzucona, prawda, wybrana i wyrzucona i sądzę, że jest deponowana na powiatówce, żeby była wtedy wybrana. Bo samo nie wyleciało, prawda, znak 60 nie były, są wybrane, prawda, leży na polu, dzwoni mieszkanie z informacją, że schował. Się do polu i będę sygnał, że to może żeby przeszkadzał. Nie, prawda, leży na jego polu, poprosiłem go tylko, żeby schował ten znak. Nasza komunalna czy Peszewska podjedzie, zabierze 60. No i się okazuje, że jest sygnał, prawda, drzewa, a tu nagle to jest tak, wyrzuca i wyrzuca w polu. Jest takie życie i niestety z przykrością zakrzaczenie przekażemy do powiatu. Sądami powiatowi, myślę, że będzie ich rola większa na dzień dzisiejszy, jako przykład informacji. Najbardziej będzie mówić o inwestycjach w kategorii powiatu, jako a radni powiatowi mniej się biorą za odstraszanie. Dziękuję bardzo. Proszę, interpelacje i zapytania radnych. Mam jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Wobec powyższego kolejny punkt dzisiejszej sesji to są wolne głosy i informacje. Czy ktoś tutaj z obecnych Państwa? Panie Przewodniczący, pierwsze słowo w tej części naszej tak powiem, dyskusji tutaj. Szanowni Państwo, jak wiecie, co roku organizujemy turniej wsi w gminie Czernin i tak naprawdę no, małymi krokami, czy nawet już teraz dużymi krokami ten turniej wsi zaczyna się zbliżać coraz bardziej. Odbyłem z panem Andrzejem, jak gdyby z jego radą sołecką mieszkańcami mało pierwszą rozmowę, bo ten turniej, jak wiecie, po zeszłorocznym turnieju w Żarach, no teraz odbędzie się w Mamotach. No pewne jakieś tam ustalenia poczyniliśmy, natomiast no, też wchodząc tutaj na sesję, no pan Andrzej pewnie po rozmowie gdzieś tam trochę z sołtysami zasugerował, że termin był tak naprawdę ustalony na początku roku, wpisując go w kalendarz, zresztą jak wiecie wszyscy doskonale, ten termin dawno temu został ustalony na 2 czerwca, że to tak będziemy z roku na rok powtarzać. No i się okazuje, że w tym roku są ogłoszone w międzyczasie wybory do Europarlamentu. Z mojego punktu widzenia, powiem otwarcie, no lokale wyborcze są na tyle długo, że każdy, kto do wyboru będzie chciał jechać, no to myślę, że pojedzie. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo się wypowiedzieli w tej kwestii. Może sołtysi coś w tej kwestii powiedzą, może Pan Wójt też, czy w ogóle tutaj, no żeby później też nie było, że ktoś podjął decyzję o turnieju, my się bawimy, a ktoś będzie mógł opowiadać, że no nie możemy
że nie mógł skorzystać z możliwości wyboru, tak? Czy jeżeli możecie powiedzieć słowo, czy robimy w tym terminie, czy mamy w ogóle warto się zastanawiać, bo... Szanowni Państwo, rzeczywiście na przyszłość musi znowu do tyłu trochę historii, potem będę dźwięki historii pokazał. Kiedy przynosiliśmy lokale wyborcze do szkół, to było to związane właśnie z tym, że nie wiadomo kiedy co się stanie. I z sal wszystkich ośrodków kultury wyprowadziliśmy wybory do szkół. Potem się pojawiły kolejne dodatkowe 4 lokale, prawda, z ząkiem, między innymi w Szczyderie, ale w ruchu takim, że jest sala, prawda, ale mamy strażnicę, gdy potrzeba. W pozostałych obiektach właściwie nie mamy problemu, bo przedszkole jest w Wieczynie i przedszkole jest w Gdańsku, w związku z tym właściwie no nie ma kłopotu, pierwszy tak się wpisa, także właściwie zarówno w Szczydenach nie ma żadnego problemu, ale mamy, gdyby było trzeba, prawda, mamy strażnicę, więc możemy lokalnie prowadzić do strażnicy. W sytuacji bez ERA interesa potrzeby powinni. No i moje pytanie jest tylko następujące, bo tak, my mamy tam też naprawdę poukładane różne, no przecież organizacje składają propozycje. Ustalenia pewne są, to znaczy te ustalenia były związane z gdzieś tam ze wszystkimi. I jadąc cały czerwiec od końca programu, mamy 29 i 30 właściwie jest telefoną, prawie 29, ale 30 także jest, bo ona funkcjonuje, prawda, na powiecie Traszewskim i Osińskim, bo tak to trzeba powiedzieć. Generalnie 29 jest ale już są wakacje, bo o tym też mówiliśmy, że robi to jeszcze w roku szkolnym, prawda, bo także potrzebujecie dzieci, młodzieży czy rodziców. I taki był ten. 22 to jest sobota, mamy stulecia OSB Mieczek. Jak się nic nie zmieni, prawda, mamy zaplanowany niedziela nie wiem, czy coś jest, ale nie mam nic więcej, zapewne dzieląca. No to też mówiliśmy, że uciekamy od takich rzeczy, prawda, kto nie pamięta, to też, żeby wiedział, że jest dzieląca, bardziej do dzieci niż do ojców, ale dzieci są ojcami i zawsze gdzieś tam. 16 czerwca mamy zawody sportowo-pożarnicze. Nie dobrze pamiętam, w tym roku są, prawda, czyli kolejna niedziela zajęta, prawda. No 9 czerwca to był ten temat, dumnej siły do parlamentu. 2 czerwca, tu już się pojawiły panie chyba na 15, na 16 czerwca testy rodziny szkoła w Czerninie robi, prawda, także też już ma... To też szkoła w Czerninie robi testy. No, więc pokazuje, że wiecie, w tych kalendarzy, nie patrząc na to, my mówimy o tym naszym 9, prawda, ale już po drodze inne organizacje czy inne wpisywały się w pozostały kalendarz. 2 czerwca nie wiem co jest, to już jest dość blisko, prawda, nie o to nam chodziło, prawda. Natomiast na pewno coś tam się będzie działo po pierwszej dziecka. Jedynym powodem danych, bo nie mówimy w kategorii wyboru do parlamentu, to nie jest żałoba narodowa, tylko są to wybory, prawda, i nie było żadnej wiedzy ani agitacja, w związku z tym tego powodu nie. Jedynym problemem jest to, że mamy 7 lokali wyborczych, średnio po 7 czy ile osób w komisjach wyborczych i jakaś grupa naszych mieszkańców będzie miała ograniczony udział, tak to po prostu powiedzieć. Ale też wiemy dobrze, że nie wszyscy z naszych mieszkańców uczestniczą w tych wyborach, no i wyborach i w drugiej wsi. Komitety zgłaszają różne osoby, to będą na pewno zgłaszane osoby także spoza terenu gminniczego, bo tak jest, bo tym razem to trochę inaczej będzie wyglądało, więc nie jest spoko. Ale to będą też turniej się od godziny 15 i 14 się rozpoczyna i trwa do godziny 14 i 19, prawda? Komisja zawsze wspominamy, musi liczyć 3 osoby, nie dobrze kojarzę, prawda? Czy 4 osoby w składzie komisji? Chyba tak, to jest tam minimalna osoba w czasie, prawda, wyborów. Więc część może sobie w tym momencie, jakby delikatnie mówiąc, zwiększyć, jak to nie trzeba. Nie ma problemu rozwiązania, ale tak zmiany możliwości pokazuje te problemy, które są. Nie za bardzo widzę, bo co jedno robimy rewolucję w innych organizacjach, które gdzieś tam już sobie zaplanowały. Także tak nie robi. Więc teraz z Państwem to przedstawiłem, nie mówiąc od tego, co ja. Wasza decyzja, czy chcę nie, ale nie ma żadnego innego dobrego terminu, którego nigdy nie będzie. A niedziela jest poniedziałek, znaczy po sobota jednak jest nie do końca. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy macie jakieś... Znaczy tak, czyli jakieś tam przepisy związane z... Nie koliduj, nie ma czegoś takiego, że... Organizacja to będzie nigdy nie przeszkadza. Znaczy się odbywają kilka argumentów, że... Jedynym elementem to są komisje wyborcze, że średnio 50 osób będzie wyłączonych, z tego, nie wiem, 20% będzie poza gminy Czerwi na przykład, Ale nasi mogą być w innych gminach też.
No nie, to już, no też, jak... My musimy liczyć swoje, bo wiadomo, że nasi mogą też czy gdzieś... Gmina się nie wypełni sobie, prawda? Dobra, nie dyskutują, prawda? To nie ma sensu, bo tam jest prosty albo, prawda? Są to 3 godziny, jak ktoś mówi po telefonie, pomoże się wybrać najbardziej konkurencję, prawda? I tak dalej. Ja nie widzę tej możliwości specjalnie. Poza tym terminem, bo pokazuję kalendarz, który mam pokładany, a nie wiadomo, czy jeszcze nie są inne rzeczy, o których ja nie wiem, bo nie wpisałem, prawda? A wasze miejscowości już to realizują, bo realizują. Będą realizowały Dzień Dziecka na przykład, bo podejrzewam, że niektóre nie ma Henia na przykład zawsze jako wioska organizuje Dzień Dziecka, prawda, u siebie. Nie wiem, czy będzie robił, czy nie, prawda, bo się wszystkie nie pytały. Powoduje, że sobie nie było, zawsze będzie się. Więc ze świadomością, a ponadto 7, 10, 2 czy 4 osoby z każdej wsi, prawda? Wszystkie w 70 trochę więcej niż 2-3 osoby, prawda? Więc myślę, że... Znaczy ja sobie tak myślę, że na pewno nie utrudnimy nikomu udziału w tych wyborach, bo jeżeli ktoś będzie chciał iść na wybory, to na pewno pójdzie. Natomiast ale tutaj pan mi powiedział, wydaje mi się, że chyba... No ciężko będzie, żeby się Jest ten termin ogólnie powszechnie znany i ja bym był za tym, takie jest moje zdanie, jak chcecie pan właściwie wypowiedzieć, ale żebyśmy zostali przy tym terminie i nie będziemy No. Czyli co, zostawiamy ten temat? A tutaj jest głównych organizatorów, panie Andrzeju? Ja dostosowany jest do każdej sytuacji, to znaczy mamy przygotowany plac, już był koszony raz, jutro będzie podlewany i trawka jeszcze będzie pod koniec miesiąca maja skoszona drugi raz, w zależności od potrzeb. Przygotujemy plac po starym boisku. Jak była wizytacja Krzysztofa, to zapoznał się częściowo już z tym wszystkim. I gadamy, jeżeli nie będzie zmiany terminu, to przygotujemy wszystko już od 6-7 maja ruszamy ze wszystkimi sprawami do załatwienia, co są. Turniej wsi będzie, prawda, realizowany w tym terminie ustalonym przez Was. Jeżeli są jakieś sprawy inne, to proszę informacje i postaramy się odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję panie. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj nie za kalendarza organizacyjnego tutaj pana Andrzeja zostałem przy tym 9 i chyba wydaje mi się... Zmieniać nie ma sensu, bo to każdy ma coś poplanowane już. Tak. Tak? Każdy ma Państwo są poplanowane. myśli? Tak. No i dobrze, jeżeli tak jest, to To myślę, że tutaj mamy termin pogadany. Mówię o 15 tygodniu. Dobrze, dziękuję w takim razie za... Ja w związku z tym, że spotykamy się w takim składzie ostatni raz, chciałabym Wam wszystkim podziękować radnym Panu Wójtowi za te 2 drogi, które były wykonane. Ja wiem, że ten Polski Ład jeszcze nie jest zamknięte wszystkie drogi, ale u nas są akurat 2 wykonane, także a Wy żeście wszyscy za tym głosowali, więc bardzo Wam za to dziękuję. I bardzo dziękuję, jak już jestem przy głosie, za całą współpracę, bo bardzo miło się z Wami wszystkimi współpracowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wolne głosy i informacje. Proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze jakieś pytania czy sprawy. Ja ostatni raz w ogóle nie kandydowałem w ogóle do rady. Chciałem podziękować przede wszystkim radnym za współpracę, panu Wójtowi, panu ministrowi, panu skarbnikowi, wszystkim pracownikom, sołtysom. No i żeby życzyć wszystkim, żeby dalej rozwijali i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie. Ja też chciałem trochę porozmawiać o tym, co było, ale ze względu na to, że mam ogromne problemy z zdrowiem, w ogóle z... Przepraszam, nic nie pomoże. Może tak będę na sesji uczestniczył, może nie na najbliższej, bo mnie nie będzie, ale na następnej jako sołtys. Może wtedy podziękuję, może ktoś będzie jeszcze spowiadał, także proszę nie że Andrzej pamiętam wszystko to dobre i będę długo pamiętał. Także nie chcę teraz tu wysilać się i mówić, przełożę to na późniejszy, jeśli można. A z tymi, którymi się nie będę liczyć, bardzo dziękuję sobie za
nasz współpraca, to prosimy na pewno. Dziękuję bardzo. Ja podziękować bardzo serdecznie pracownikom, kolegom, koleżankom. Było bardzo miło, niestety się skończyło. Takie życie, takie To ja w takim razie też bardzo wszystkim dziękuję. Praca z Wami, kochani, była dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję Wam za wszystko, za każde dobre słowo, za każdą dobrą decyzję i życzę Wam powodzenia. A ja może jako ostatnia na siedząco nie będę się rozgadywać absolutnie. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja również chcę podziękować wszystkim kolegom, koleżankom za miłą współpracę. Wszystkim referatom dziękowaliśmy do południa, też za współpracę, za wszystkie komisje, które się odbywały w gminie i poza gminą. No i życzę owocnej pracy pozostającym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Panowie radni, ja też chcę podziękować, bo to było 5,5 roku dobrej roboty. Do tak gminy, mimo że pewne elementy nie były do końca na które mieliśmy wpływu, ale uważam, że to była niezłe lata dla gminy Czermin. Jedne rzeczy zakończyliśmy, inne jesteśmy w trakcie i udało się. Współpraca z nami była bardzo przyjemna. Wtedy, kiedy było trzeba, mieliśmy odwagę sobie powiedzieć to, co myślimy. Może to nie było zawsze na tym publicznym forum, ale to bardzo dobrze świadczyło o tym, że nie mieliśmy parcia na szkło, prawda? Takich, że najgorszą rzeczą jest, jak jest takie parcie na szkło i każdemu się wydaje, że jak zaistnieje, prawda, powiedział, bo wtedy będzie nie widać. To jest dla mnie takie bardzo ważne, bo pamiętam czasy, kiedy była prasa, było parcie na szkło, żeby zaistnieć, żeby się pokazać, prawda, nie. To była merytoryka przez dobre 5,5 roku. Z nami wszystkimi, ja czasami używam tego imiona i może to być różnie odebrane, ale nie gniewajcie się, że mówię, czy Jarek, czy Marieta, prawda, można różnie mówić, można, ale tak nie. Bo to panowanie jest męczące czasami, prawda, a znamy się za dobrze, jak łyse konie czasami, że nie wszyscy jesteśmy łysi, mówię o sobie, prawda, bo mamy dużo głosów, ale przeszyconych, prawda, jeżeli o to chodzi. Ale chciałbym mieć tak. Zrobiliśmy jako skromna gmina, bo nadal to powtórzę, bardzo z boku wygląda inaczej. Czasami mówię z przykrością, że nie zawsze to widzimy, bo zawsze się wydaje, że powinniśmy oceniać nas, mówię o nas wszystkich tutaj, przez pryzmat zrobionej pracy. Nie zawsze to jest najważniejsze i z tym się należy pogodzić, bo nie ma innego wyjścia, na tym polega życie. Tym, którzy nie zostali wybrani, czy tak Andrzej mówił, nie startował, czy którzy zostali startowani, zostali wybrani, to naprawdę zawsze na Was mogłem liczyć i nieraz to powiedziałem, że nigdy nie ma problemu, kiedy szliśmy jako urząd w tych kategoriach, mówię, na sesję, to szliśmy z przekonaniem, że to wszystko jest wypracowane, normalne, a że były pytania, to na tym polega życie, prawda, bo tak to wygląda, bo to jest, na tym polega to demokracja, nie, ale zawsze w 99,9%, prawda, przeważa racja. I to jest dla mnie najistotniejsze, bo wszystkie zadania, które były realizowane. Oczywiście w różny sposób. Przykład chociażby Strażnika Szczytego, który ciągle pamiętam, ale to są też te elementy. Dzisiaj zadanie wykończone, zrealizowane. Chyba i tak wygraliśmy na tym, patrzę na te dziwne czasy, które po drodze były, prawda, gdzie inwestycje poszły o 100% w górę, bo inwestycje poszły, inflacja inaczej, inwestycje. Że nie wszystko, tak, nigdy wszystkiego nie zrobimy, na tym polega to życie, że musimy ciągnąć dalej. Ale wydaliśmy radę, mimo że też u nas rekord nie było, też się potem gimnastykujemy. Nie powiem, że uczymy, prawda, bo nie o to chodzi, ale gdybyśmy tych pieniędzy mieli na kupce do oporu, to by nie było nigdy tego problemu. To moglibyśmy nasze wyproszenie, które może było złe, rozdawać na lewo prawo, a nie rozdawać na lewo prawo, tylko rozdawać na zadanie inwestycyjne, bo o tym mówię, prawda, na lewo prawo. Tego nie ma i wtedy rzeczywiście musimy wybierać, co dla nas jest jako dla gminy Czermin ważniejsze, czasami na jedne rzeczy
pieniążki są, na drugie rzeczy pieniążków nie ma, ale udało nam się prawie wszystkie rzeczy powoli realizować z świadomością, że im więcej zrealizujemy, tym więcej przed nami. A to zawsze jest i tak to zawsze będzie. Ja dziękuję Wam. To też jest tak jak ostatnia sesja, także też dziękuję pracownikom Urzędu Naczelnego, jak powiedziałem, z osobami, które są, których nie ma, prawda, które gdzieś tam pracują, bo praca zawsze jest, Marzena, Maciej, to także jest to ekipa, która projekty Magda, Dorota, wybaczcie, przekażcie pozostałym, że wszystkim nic się nie skończyło jeszcze, także normalnie funkcjonujemy, żyjemy, więc nie ma co się aż tak martwić, prawda, bo wszystko przed nami. Pracujemy nad kolejnymi przetargami, prawda, mamy swoje problemy, mamy swoje kłopoty, mamy trudności. Jak mi się wydaje, że jest to wszystko tak poukładane, dzisiejsze spotkanie, prawda, odnośnie pewnych rzeczy, a magazyny, nie magazyny, jako przyszłość, nawet nie mam zielonego pojęcia do tego tematu. Nawet za 2 lata okaże się coś, co dzisiaj podjęta została decyzja, za 2 lata będzie aktualna, albo będzie, że źle podniesie tą decyzję. To jest to myślenie na przyszłość, które jesteśmy w stanie ogarnąć. Dziękuję tym, którzy nie będą reprezentować swoich społeczności w kolejnej kadencji, a tych, którzy będą życzę pracy. Ona bardzo praca będzie, żeby nasza praca była doceniona, bo że powinny być doceniona, jeśli zawsze jest to takie życie, prawda? No to się już nie bardzo musimy się z tym po prostu pogodzić. Dziękuję kierownikom pozostałym, dziękuję sołtysom za taką pracę. Przypadek Pana Andrzeja, który dzisiaj jest akurat czekał ciężkie zadanie. I całą społeczną prokuratorę. Sam, jak dobrze wiecie, nigdy nie zrobicie wszystkiego. Mamy przejęte namoty, żartują sprawę jako spółdzielnie. Nie będą musieli sprzedawać figurki, nie będzie ogrodzona, będzie przystanek, będzie musiał autobus nakręcić, prawda, w tych namotach, a dalej będziemy się martwić, co z tym eternitem na tym dachu, po prostu na tych dachach zrobić, prawda, bo 32 rok idzie nieuchronnie, a z tego co pamiętam, to 32 jest data chyba, kiedy eternit czy namus powinien zniknąć, prawda. Mam nadzieję, że ta data zostanie przesunięta, bo niemożliwe, żeby to było zrealizowane. Naprawdę dziękuję Wam, wszystkim pracownikom serwisu za te prawie 5,5 roku pracy. Dziękuję. Szanowni Państwo, to może tak ja na zakończenie również chciałbym przede wszystkim na sam początek na ręce Rady złożyć też podziękowania za tę faktycznie najdłuższą kadencję, jaka miała miejsce po 90 roku, po 5,5 roku, gdy w 2018 roku zostaliśmy radnymi. Chyba nikt z nas się nie spodziewał, że tak długo ta kadencja będzie trwała. Dziękuję za 5,5 roku. Powiem tak, był to dla mnie zaszczyt, ale również obowiązek kierować pracami tej Rady. Zawsze potrafiliśmy się w taki pozytywny sposób dogadać na korzyść tutaj naszej gminy. Myślę, że tutaj będę wyrazić udzielać wszystkich radnych i chciałbym też podziękować panu wójtowi, pani wicewójt, panu skarbnikowi, wszystkim pracownikom. Tutaj o Magda, która przez długi okres czasu była pracownikiem tutaj obsługującą naszą radę. Teraz jest tutaj Dorotka, też pozwolę sobie po imieniu mówić. Dziękujemy za to, że mogliśmy w ten sposób do tej pory współpracować. Ogromne podziękowanie również do Państwa sołtysów, dla kierowników referatów, kierowników jednostek pomocniczych za te minione 5 lat. Jedno wielkie dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, wolny głos na informację myślę, że mamy zakończoną. Wobec powyższego zamykam 63. sesję Rady Gminy Czerminie. Dziękuję wszystkim za całe 5 lat. Dziękujemy.